Cześć, siemano. Tematem dzisiejszego odcinka będzie to, czy w Tibie da się grać obecnie bez Tibia coinów. Natomiast ja ten temat rozłożyłbym sobie na tak jakby dwa podejścia. Pierwsze, czy da się grać bez Tibia coinów, natomiast drugie, czy da się grać bez pieniędzy, bo troszeczkę są to dwie różne rzeczy. Dlaczego? Otóż jak pewnie większość z Was wie, może ci, którzy obecnie nie grają, tylko oglądają filmiki, nie wiedzą, no Tibia coiny możemy kupować od innych graczy przez market, przez przesyłanie i możemy je po prostu farmić z gry, tak? Gdzieś tam zarabiając sobie, profitując na różnych miejscówkach, możemy sobie te Tibia coiny potem kupować za GP-ki. Natomiast jeśli chcemy oczywiście przyboostować naszą postać, zawsze możemy wydać gotówkę. Do czego potrzebne są nam Tibia coiny? No oczywiście premium account to najważniejsza kwestia, do tego boosty, jakieś perie. Oczywiście masa dodatków tutaj jakichś wizualnych typu outfity, monty itp., dekoracje do domku, które zupełnie nie są nikomu potrzebne, więc o tym nawet nie będę wspominał, bo nie ma po prostu sensu, przynajmniej jak dla mnie. Natomiast gdzie jest problem? Dzisiaj Tibia coiny w grze kosztują sporo, no bo ja pamiętam czasy, gdzie 250 Tibia coinów kosztowało jakieś 2kk, 3kk, więc nawet mając ten 200 level bez problemu można było sobie tego paca wyfarmić, te 250 coinów miesięcznie wyfarmić, to nie był żaden tak naprawdę problem. Natomiast na dzień dzisiejszy 250 Tibia coinów to jest przynajmniej na tych starszych serwerach ponad 10kk, 11kk. Więc to już jest dość spory problem, zwłaszcza dla tych niskopoziomowych graczy, bo no wiadomo, taki już 500, 600 level, zwłaszcza Knight czy Paladin, no te 10kk miesięcznie wyfarmi bez problemu, więc tutaj to nie jest problem. Natomiast dla 200 maga wyfarmienie 10kk miesięcznie, no to już jest dość spore wyzwanie. I dlatego też tutaj chciałem podzielić sobie to na bez pieniędzy i bez Tibia coinów, ponieważ no bez pieniędzy i bez w ogóle gdzieś tam Tibia coinów no się nie da, no bo premium account musimy kupić, po prostu bez paca ta gierka obecnie jest niegrywalna. I jedyne po co możemy się logować bez paca, no to jest to, żeby sobie porozmawiać z ludźmi, porozmawiać ze znajomymi, gdzieś tam podyskutować na world czacie, tego typu tematy. Nic więcej za bardzo na bez paca zrobić się nie da i tutaj nie ma za bardzo co się na tym rozwodzić. Więc jeśli mamy mały level i wyfarmienie 10kk czy 11 na paca miesięcznie jest dla nas problemem, no to po prostu nie da się, no trzeba dołożyć te złotówki, kupić Tibia coiny, czy tam kupić paca. No ja osobiście paca, przyznam wam się, nie kupuję z gierki, nie kupuję za GP-ki, tylko ja po prostu kupuję go raz do roku na 360 dni za złotówki, no bo po prostu to się bardziej opłaca, bo kupując gdzieś tam nawet za Tibia coiny co miesiąc, no to wychodzi to dużo drożej, natomiast kiedy kupujemy go na pół roku lub na rok, no to ta cena tego paca jest niższa, tam wychodzą wtedy chyba 2 albo 3 miesiące za jakby gratis, natomiast nadal nie jest to mało, jednak jest to już dużo taniej, no natomiast no wiecie, no ja traktuję tą gierkę jako hobby, jako zabawę, więc wyłożenie raz do roku 360 zł na paca, no de facto wychodzi mniej więcej złotówka dziennie, tak sobie teraz uświadomiłem. To nie jest jakoś mega dużo, no natomiast wiadomo, jeśli przedłużamy, jesteśmy casualowym graczem, nie wiemy, czy będziemy nadal grać za miesiąc lub nie chcemy wydawać tyle pieniędzy na raz, no to wychodzi nam to jakieś prawie 500 zł, tak, bo ponad 40 zł za każdy miesiąc, 12 miesięcy, no mamy prawie 500. Także no wychodzi troszkę, no w sumie 4 miesiące drożej prawie wychodzi, 3. Także jest dość spora różnica tutaj, dlatego ja, tak jak mówię, zazwyczaj kupuję raz do roku na cały rok i później mam po prostu z głowy.
No natomiast tak jak mówiłem, no granie bez paca teraz, no jest po prostu, gra jest niegrywalna, content, który mamy bez paca jest przestarzały, nie ma żadnych sensownych tak naprawdę praktycznie expowisk, które dostępne są bez paca, bo często jest wręcz tak, że nawet pomimo to, że teoretycznie miejscówka jest na fast terenie, no to po prostu bez paca nie da się na nią wejść, no i jest to dość problematyczne. Do tego przede wszystkim nawet większym problemem niż miejscówki to jest to, że po prostu nie mamy dostępu do większości czarów, co tutaj jest już po prostu tragedią. No a granie, nieważne czy jest to Paladin, czy to jest Knight, czy to jest Mag, to bez większości czarów jest po prostu ciężkie, uciążliwe. No cofamy się po prostu do starej Tibi, gdzie biliśmy z autoataku, no a raczej nie na tym w dzisiejszych czasach gierka już polega. Natomiast co do gry bez Tibia coinów, bo skoro już sobie wyjaśniliśmy, jeśli mamy mały level, no to przynajmniej na tego paca musimy wyłożyć 4 dychy miesięcznie, czy tam 360 rocznie. Natomiast no oczywiście jeśli mamy ten większy level, ten powiedzmy 500-600, no to te 250 coinów wyfarmić na paca miesięcznie nie jest problemem, bo czy to Knight, czy Paladin, taki 500 już na Vere Lionach bez problemu 10 kk sobie miesięcznie zarobi i to naprawdę nawet w dzisiejszych czasach tak łatwo zarabia się GPki, że bez większego problemu to wyfarmi. Tak jak ja na 1000 magu, no to jestem w stanie to w jakieś 5-6 godzin na Ingolu wyfarmić takiego paca, więc też nie jest to jakiś dla mnie mega problem, natomiast to bardziej jest to problem niskich poziomów, które po prostu no ciężko jest im tak dużej ilości golda farmić, bo nawet jeśli skoncentrujemy się na tym, że nafarmić na paka, przy tym wbijemy oczywiście też ileś tam bo de facto będziemy farmić expions, może nie na miejscówkach najbardziej nadających się na expa, ale na miejscówkach nadających się głównie do zarabiania, no to po prostu możemy zapomnieć automatycznie jeśli nie chcemy oczywiście dokładać gotówki, o paleniu boostów, o trzymaniu jakichś tam perów, no i oczywiście no i na zbieranie na jakiś sensowny ekwipunek, który teraz też nie jest tani, no bo topowe ekwipunki teraz są drogie. No załóżmy, że te ekwipunki do 300 poziomu nie są jakoś super drogie, natomiast nadal jest to na zbieranie miesięcznie ponad 10 kk na paca plus coś tam na ekwipunek, no i dla takiego 200 maga no to już może stanowić problem, no bo powiedzmy gdzieś tam na jakichś tam Berechienach czy Glot Banditach czy coś tam zarobicie pewnie z 250k na godzinę, no to 40 godzin miesięcznie, żeby zarobić na paka, plus do tego coś na ekwipunek, no ciężka sprawa. No natomiast jeszcze na początku mówiłem, że czy da się grać bez Tibia coinów? Otóż ja, jak wspominałem już w filmiku na temat zmiany postaci, ja grałem od 900 poziomu już nie paląc boostów, nie paląc sprayów, także de facto grałem tak naprawdę bez Tibia coinów. Oczywiście miałem kupionego paca, natomiast tak jak wspominałem, ja paca kupuję za gotówkę raz do roku, bo skoro i tak gram, no to tego paca mam. Natomiast od 900 levela do 1000 zasadniczo grałem bez korzystania z Tibia coinów, czyli nie paliłem boostów, nie trzymałem prejów, więc cała gotówka, którą się tam na huntach zarabiałem, mi się odkładała. Owszem, gdzieś tam pod koniec przy frustracji spowodowanej głupimi deskami odpaliłem kilka boostów, natomiast między 900 a 1000 levelem, jak policzyłem, to odpaliłem chyba mniej niż 20 boostów, czyli to jest jakieś 600 Tibia coinów w okolica, mniej więcej wydałem na te boosty przez de facto rok, no bo gdzieś tam w międzyczasie długo też miałem przerwę, więc w ciągu roku spaliłem 600 Tibia coinów, więc no raczej nie można powiedzieć, że tych Tibia coinów nie używałem, bo 600 to raczej taka ilość mało znacząca, no bo nie oszukujmy się, jeśli ktoś chce szybko progresować, chce szybko bijać level, no to będzie palił przynajmniej te 2 boosty dziennie, czyli 75 coinów dziennie, no w ciągu miesiąca to się robi ponad 2000 coinów, to już troszeczkę jest, czyli de facto 300 mniej więcej, nawet kupując od resellerów, a nie z Tibiaką, więc 300 miesięcznie,
no mały level to raczej na pewno będzie musiał tutaj dokładać po prostu z swojej kieszeni, z portfela. Natomiast tak jak mówię, na poziomie takim 800 plus, 700 plus nawet, grając w Team Huncie, no to na same boosty raczej powinno Wam się na takiej lipce nawet zwrócić. Za boost, mimo wysokich cen Tibia Coina, no to za same boosty powinno się Wam wrócić z 2-godzinnego hunta. Jeśli robicie 3-godzinnego hunta, no to a nie palicie trzeciego boosta, no bo ja osobiście 90 nie palę, chyba z 3 razy w życiu spaliłem 90, bo no, uważam, że to jest bez sensu. Lepiej spalić sobie 3 boosty zamiast jednego zwykłe. No to wtedy bez problemu w 3 godziny nazbieracie zarówno na boosta, jak i raczej i na kartki, na perię powinno Wam wystarczyć w tym momencie. Czyli de facto da się. No tak jak mówię, zajęło mi wbicie 100 leveli rok, natomiast przez ten rok też bardzo długo nie grałem. Nie paliłem boostów, więc automatycznie ten progres był wolniejszy. No natomiast też musicie sobie odpowiedzieć na pytanie, co jest dla Was istotne w tej gierce, co Wam sprawia satysfakcję. Są ludzie, którzy grają głównie po to, żeby robić bossy, więc im Tibia Coiny są totalnie niepotrzebne, no bo ani nie będą palić boostów, ani nie będą trzymać perejów, więc jedyne na co mogą wydawać coiny to jakieś zabiegi kosmetyczne, więc nie są im te coiny tak naprawdę potrzebne do gierki. Jeśli chcecie mega szybko progresować, chcecie szybko wbijać levele, iść do przodu, no to wtedy już ciężko, no bo jednak załóżmy, że wbijacie no zaokrąglimy, żeby łatwiej się liczyło, 10 milionów rawa na godzinę, no to na stamince macie 15, a boost daje Wam jeszcze dodatkowo 7,5 miliona, tak? Więc no sporego boosta Wam tu daje, tak? Jeśli robicie 2 godziny dziennie, no to już macie 15 milionów dodatkowego doświadczenia. W miesiącu macie 450 milionów około pi razy drzwi, jeśli robicie hunty codziennie. Natomiast jeśli nie robicie hunta codziennie, jeśli gracie sporadycznie, ekspicie sporadycznie, to czy tak naprawdę zrobi Wam różnicę to, że odpalicie boosta i wbijecie te parę milionów więcej? No nie wydaje mi się. No. Tibia, to najlepsze określenie jakie słyszałem, to, że Tibia to nie jest sprint, tylko maraton, więc ludzie, którzy wracają nagle, bo jest weekend double expa i zapiekają x godzin, a potem znowu miesiąc nie grają, uważam, że to jest bez sensu, tak, bo w Tibii liczy się regularność, liczy się to, czy będziecie spalać staminę regularnie, czy nie, po prostu. I osoba, która nie będzie palić boostów, ale będzie robiła codziennie te 2 godzinki hunta, wbije więcej niż osoba, która będzie paliła 3 boosty i będzie grała raz na 4 dni. Tak naprawdę. Więc odpowiedź brzmi tak, da się grać bez Tibia Coinów, da się progresować bez Tibia Coinów. Też wszystko, tak jak mówię, zależy od tego, jakie cele sobie stawiamy w gierce, czy chcemy szybko wbijać levele, czy po prostu chcemy się dobrze bawić, fajnie spędzać czas. No tak jak mówię, też na wyższym poziomie, powiedzmy jak przekroczycie ten nieszczęsny 400 level, to zarabianie staje się już dużo łatwiejsze i już możecie tak naprawdę z gierki zarabiać i na boosty, i na kartki. Powoli też będzie się zaczynać udawać odkładać. No natomiast gdzie jest problem? Problem leży tutaj, że nawet jak my teraz bijemy roteny, no to z hunta wystarcza na boosty i wystarcza na kartki. Natomiast jeśli chcecie odłożyć na EQ, no to zaczynają się problemy, tak? No bo powiedzmy, że chciałbym kupić jakiś część ekwipunku, która kosztuje, nie wiem, 100 kk, 150, 200 kk. No a powiedzmy, że po zakupie coinów na boosty, na kartki, no to z tego hunta nie zostanie mi tak naprawdę nic. Więc ja osobiście teraz jestem w o tyle uprzywilejowanej sytuacji, że mam drugiego harka, na którym mogę sobie zawsze pójść gdzieś tam osobno poprofitować, czy to na Ingola, czy na innej miejscówce. No natomiast tutaj to już blokuje mnie czas, no bo aż tyle czasu nie mam, żeby spalać staminę najpierw na huncie 3 godziny zielonej, a potem jeszcze drugim harem iść na Ingola i klepać kolejne 3 godziny, żeby sobie podprofitować. Natomiast jeśli ktoś ma dużo czasu, no to oczywiście. No tylko znów wracamy do momentu, w którym
casualowi gracze, tacy, którzy grają sobie od czapki od czasu do czasu, no to mają problem, no bo tak jak mówię, no kiedyś nazbierać na paca, nawet małym levelem to nie był taki duży problem, tak jak nawet Maxigashi dało się, pas leżał na ziemi, wystarczyło pozbierać wialki gdzieś tam na jakichś ekspowiskach i można było nazbierać na paca. No obecnie ja sprzedałem niedawno 700 tysięcy wiali ponad i wyszło z tego jakieś tam 4 kakao około, z tego co pamiętam. No to nawet nie było pół paca, a 700 tysięcy wiali to stojąc przy NPC-ku w depo i stojąc przy depo i mając obok siebie NPC-ka, u którego go sprzedawałem, i tak zajęło mi to z 20 minut chyba, więc no już pac na ziemi nie leży i to zaczyna być problem. Tak jak mówię, przede wszystkim na tych mniejszych leveli, kiedy ktoś nie chce dokładać pieniędzy do gierki, nie chce kupować Tibia coinów za gotówkę, woli zdobywać je czysto w grze, no to się robi problematyczne po prostu, bo przy tej cenie coina, którą mamy teraz, no to na zbieranie czy na paca, czy na boosty to zaczyna być problem. Ja osobiście na dzień dzisiejszy, grając solo, w ogóle nie paliłbym boostów, bo uważam, że nie ma to sensu, no bo solo, ten exp, którego wbijecie dzięki boostowi więcej grając solo, to jest po prostu tego niewarty, bo no, podbije wam ten boost ile? 2 miliony więcej expa na godzinę, na mniejszym levelu nawet nie tyle, więc mija się to po prostu z celem. Lepiej odkładać te pieniążki na po prostu jakiś ekwipunek, który podniesie de facto dobry ekwipunek. Jeśli macie kiepskie EQ, a założycie mega dobre EQ przy grze, nawet zwłaszcza solo, no to ten ekwipunek może wam więcej podnieść tego expa niż ten boost śmieszny. Zwłaszcza na takim knajcie czy paladynie, gdzie na knajcie to przede wszystkim, gdzie tam same bronie robią mega różnicę. Też warto tutaj wziąć pod uwagę to, że macie lepszy ekwipunek, mniej waste'ujecie, mocniej bijecie, szybciej padają klaty, robicie więcej profitu na godzinę, więc szybciej tak jakby zaczynacie progres iść do przodu, i po prostu tutaj bym raczej upatrywał szansy niż pakowania wszystkiego w boościory. No bo tak jak mówię, na pewno te boosty przyspieszą wam grę, przyspieszą zdobywanie doświadczenia, przyspieszą wbijanie levela, no natomiast musimy być świadomi, że na niskich poziomach, czyli poniżej tamtej 400, poniżej 500, w tej chwili nie będziecie w stanie profitować na tyle dobrze, żeby po prostu wyżywić grę z grania, bo jeśli nawet będziecie w stanie wyfarmić, macie na tyle czasu, żeby wyfarmić coiny na paca, wyfarmić coiny na boosty jakieś, no to po prostu braknie wam już tego czasu, żeby wyfarmić GP-ki na ekwipunek i tu się zaczyna problem. Także podsumowując ten film, taki dzisiaj dość powiedzmy gadany, też troszeczkę się ja rozgadałem, no natomiast tak w krótkim podsumowaniu, da się grać bez złotówek, no bo da się wyfarmić tego paca na upartego, nawet na małym levelu, 10 kk dacie radę, przy tym jak łatwo się teraz zarabia w Tibi, dacie radę wyfarmić, no natomiast wtedy musicie zapomnieć o jakiejś zmianie ekwipunku i tak dalej, no ale da się, nie dokładać pieniążków i grać i czerpać z tego oczywiście przyjemność w międzyczasie, bo na paca to nawet robiąc bossy sądzę, że jesteście w stanie miesięcznie zarobić. Natomiast bez coinów jak najbardziej się da, tylko zależy to od tego, jakie są wasze priorytety, jakie są wasze cele w gierce. Tak, ja coinów przez rok nie przepalałem, boostów nie przepalałem, więc dało się wbić z 900 na 1000, natomiast trwało to po prostu dłużej, no i wymagało po prostu poświęcenia więcej czasu, więcej cierpliwości. Natomiast jeśli chcemy też po prostu grać bez coinów, no to przynajmniej te złotówki na paca trzeba będzie dołożyć, także da się karmić na dzień dzisiejszy, zwłaszcza na wyższym levelu już dacie radę karmić grę z GP-ków, natomiast po prostu na mniejszych levelach nie. I to jest taki wniosek. Tibia
jest w jakimś tam stopniu z jakiegoś powodu uderza w target ludzi, którzy grali w nią 15 lat temu, bo po prostu ci ludzie w tej chwili stać ich na to, żeby w tą grę grać i żeby ją karmić pieniążkami. I Chipsoft o tym wie. Chipsoftowi nie zależy na młodych graczach, Chipsoftowi zależy na starszych graczach, którzy są w stanie wyciągnąć sobie raz w miesiącu 150-300 zł z portfela i dołożyć do giereczki. Taka jest troszeczkę smutna rzeczywistość naszej kochanej gry komputerowej. No ale cóż poradzić, jest jak jest i raczej się to nie zmieni i raczej Chipsoft będzie dążył coraz bardziej w kierunku takim, żeby wykładać na tą gierkę coraz więcej. Czy jest im na rękę, czy nie, to, że Tibia coiny drożeją? I tak i nie, bo z jednej strony mniej coinów da się wyfarmić z gry, natomiast z drugiej strony, jeśli macie mały level, chcecie zboostować swoją postać, kupić ekwipunek, po prostu wykładając kasę, kupując coiny, sprzedając coiny i kupując ekwipunek, no to potrzebujecie mniej coinów automatycznie, bo coiny są droższe, więc kupując 1000 coinów, w tej chwili macie ponad 40 kk, to już na takim 200 poziomie, nie wiem, czy tam 300 możecie sobie, no 300 nie, no bo falcony są droższe, ale na takim 200 poziomie możecie się uzbroić całkiem przyzwoicie za te 1000 Tibia coinów, czy choćby nawet trenując Magic Level, skillowanie Magic Levela, im droższe są coiny, tym paradoksalnie jest tańsze, tak? Bo jeśli nie macie takiego poziomu, żeby skillować Magic Level za kasę w grze, to kupujecie coiny, sprzedajecie je, skillujecie Magic Level. Coiny są drogie, więc możecie wyskillować tego Magic Levela za te same coiny, po prostu więcej. Dobrze, rozgadałem się. Może z sensem, może bez, ale wydawał mi się to całkiem ciekawy temat, więc który stwierdziłem, że warto poruszyć. Także mam nadzieję, że film Wam się podobał. Oczywiście dajcie znać, co myślicie o tym, co powiedziałem, jaka jest Wasza perspektywa na to, napiszcie w komentarzu. Łapy w górę, pamiętajcie o subskrypcji, zapraszam do wspierania kanału, bo wspólnicy po prostu dostają dostęp do filmów wcześniej niż pozostali. Akurat do tego filmu nie, bo po prostu nie miałem czasu go wcześniej nagrać i nagrywam go w dniu wypuszczenia. Oczywiście wspólnicy mają też dostęp do wszystkich nagrań ze streamów. Oczywiście zapraszam także na streamki, prawie codziennie około 20. Bijemy sobie jakieś rotenki, tudzież jakaś inna tam ekspiolka się odbywa. I życzę wszystkim miłego dzionka i trzymajcie się. Powodzenia, trzymajcie się w tej Tibii, powodzenia w zbieraniu pieniążków na pacach. Hej!